Nazywam się Aneta Kurpanik i jestem doktorantką oraz członkinią zespołu projektowania, syntezy i badania właściwości materiałów i nanomateriałów dla innowacyjnych technologii działającego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ciekawość otaczającego mnie świata jest jedną z tych cech, które towarzyszą mi od dziecka. Od zawsze zadawałam mnóstwo pytań, a kiedy nie uzyskiwałam satysfakcjonujących mnie odpowiedzi, starałam się samodzielnie zgłębiać temat, właściwie dopóki całkowicie nie zaspokoiłam swojej żądzy wiedzy w danym zakresie. I myślę, że to właśnie ta dziecięca ciekawość oraz chęć takiego dążenia do prawdy skłoniła mnie w stronę pójścia w kierunku nauki. Bo przecież naukowiec, niezależnie od wieku, jest osobą, która ciągle stawia pytania oraz szuka odpowiednich rozwiązań. Jednak muszę przyznać, że chemia nie była dla mnie wyborem oczywistym, ponieważ na wczesnych etapach nauki interesowało mnie tak naprawdę wiele dziedzin naukowych i dobrze odnajdywałam się zarówno w przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Natomiast nader wielką miłością darzyłam muzykę i początkowo to właśnie z nią wiązałam swoją przyszłość. Takie ukierunkowanie moich zainteresowań stricte na przedmioty ścisłe przyszło właściwie wraz z wyborem liceum o profilu biologiczno-chemicznym, a następnie studiów na kierunku chemia. Chemia spodobała mi się na tyle, że taka myśl o tym, że studia te mogą być nie tylko przyczynkiem do zdobycia zawodu, ale także mogą rozwinąć mnie w kierunku naukowym, zaczęła zakwitać w mojej głowie już gdzieś na początku studiów licencjackich. Podczas jednego z wykładów profesor Stanisław Krąpiec zaoferował nam, czyli studentom obecnym w sali wykładowej, uczestnictwo w bezpłatnym stażu w jego zespole. Muszę przyznać, że nie była to propozycja ciekawa dla większości moich koleżanek i kolegów, bo nie oszukujmy się, niewielu młodych ludzi chętnie spędziłoby wakacje w murach uczelni i to jeszcze pracując o zgrozo za darmo. Jednak ja w tym momencie pomyślałam, że jest to doskonała okazja, by zobaczyć, czy odnajdę się w chemii i czy rzeczywiście wiązanie z nią przyszłości ma sens. W ten sposób trafiłam pod skrzydła mojego obecnego promotora, który umożliwił mi rozwój w nauce, a na co dzień niezmiernie motywuje mnie do działania. Od początku studiów doktoranckich mam okazję uczestniczyć w różnych projektach badawczych, których kierownikiem jest mój promotor, profesor Stanisław Krąpiec. I tak w latach 2017-2020 byłam wykonawczynią w grancie Opus pod nazwą Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem, nowe reakcje, nowe zastosowania, zaś od roku 2020 jestem wykonawczynią w 2 kolejnych grantach Opus, których beneficjentem jest również profesor Krąpiec. Od ubiegłego roku mam przyjemność kierować autorskim projektem badawczym pod nazwą Rozbudowa symetrycznych 3,9D podstawionych perylenów via reakcję cykloaddycji, nowe struktury nanografenowe, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17. Każdy z tych grantów badawczych podejmuje nieco inną tematykę naukową, jednak taką częścią wspólną dla nich wszystkich jest cząsteczka perylenu. Perylen, czyli związek należący do grupy policyklicznych węglowodorów aromatycznych, jest znany w chemii materiałów organicznych, a szczególnie chemii barwników już od ponad stulecia. Jednakże, zgodnie z doniesieniami literaturowymi, to w ostatniej dekadzie pochodne perylenu przeżywają swoisty renesans. Ze względu na ich ciekawe właściwości optyczne, w tym absorpcyjne oraz emisyjne, a także elektrochemiczne oraz wysoką stabilność termiczną, związki tego rodzaju są wykorzystywane także w nowoczesnych technologiach, m.in. organicznej elektronice. Dla przykładu, pochodne perylenu, które mogą być wykorzystywane jako emitery w warstwach aktywnych organicznych diod elektroluminescencyjnych znanych wszystkim pod akronimem OLED, są patentowane przez takie giganty technologiczne jak m.in. LG czy Sony. Z tego też względu nasz zespół postanowił wziąć na tapet tę tematykę, a o tym, że jest to tematyka na topie i interesująca dla środowiska naukowego, świadczy chociażby fakt tego, że otrzymaliśmy granty badawcze. Jeśli chodzi o moje zadania laboratoryjne, skupiają się one przede wszystkim na syntezie nowych pochodnych perylenu, w tym perylenu tetraestrów oraz aminoperylenów, które dalej podlegają ekspansji rdzenia perylenowego z wykorzystaniem tzw. strategii APEX, czyli Annulative Pi Extension. Strategia ta umożliwia otrzymanie nowych związków o właściwościach zgoła odmiennych od cząsteczki wyjściowej. Dla przykładu, jedna z syntezowanych przeze mnie pochodnych emitowała światło barwy pomarańczowej, natomiast po zastosowaniu strategii APEX otrzymany związek emituje światło barwy zielonej. Synteza jest to reakcja połączenia najczęściej 2 składników ze sobą w celu otrzymania konkretnego produktu o innych właściwościach niż cząsteczki wyjściowe. Takim narzędziem syntetycznym, które wykorzystuję w celu realizacji tejże strategii, jest reakcja cykloaddycji Dielsa-Aldera. Reakcję tę zwykłam porównywać do układania budowli z klocków Lego. Mianowicie potrzebujemy 2 materiałów budulcowych.
Jednym z nich jest dien, czyli w moim przypadku jest to odpowiednia pochodna perylenu, a drugim dienofil. Zastosowanie związków z grupy arynów w reakcjach cykloaddycji umożliwia tak naprawdę rozszerzenie rdzenia perylenowego o kolejny fragment aromatyczny. Przekłada się to na uzyskanie związków, które wykazują inne właściwości niż cząsteczki wyjściowe, na przykład emitują światło w innym zakresie. Konieczne było zatem opracowanie dogodnej metody generowania arynów w środowisku reakcji z następczą reakcją cykloaddycji do cząsteczki perylenu oraz jego pochodnych. Wraz z innymi członkami zespołu badawczego udało mi się opracować aż 4 nowe metody generowania tych związków, a wydajność produktów końcowych jest znacznie wyższa niż w metodach opisanych w literaturze naukowej do tej pory. W związku z tym zgłosiliśmy do opatentowania aż 11 wynalazków związanych z tą tematyką. Muszę jednak podkreślić, że nie każde działanie, które sobie zaplanujemy, tak naprawdę w laboratorium wychodzi. Nie wszystko, co przelejemy na papier, sprawdza się w rzeczywistości. Dlatego tak istotne jest, by badacza charakteryzowała taka wytrwałość w dążeniu do celu. Jeśli chcemy tworzyć, a nie tylko odtwarzać naukę, porażka jest nieodłącznym elementem tego procesu, ale powinniśmy ją raczej traktować jako swego rodzaju nawóz sukcesu, a nie powód do rezygnacji z działania. Poza syntezą, w celu wstępnego określenia właściwości badanych związków, a także lepszego zrozumienia relacji struktura-aktywność oraz poznania mechanizmów prowadzonych reakcji, wraz z pomocą profesora Piotra Lodowskiego przeprowadzam testy in silico z wykorzystaniem obliczeń kwantowo-chemicznych, metodą DFT oraz TDDFT. W moim odczuciu tego typu testy są niezwykle istotnym narzędziem w pracy chemika syntetyka, bowiem za ich pomocą możemy określić szereg różnych właściwości docelowego związku, m.in. energię aktywacji danej reakcji, czy też określić energię orbitali granicznych HOMO-LUMO, co z kolei jest bardzo istotne ze względu na potencjalne zastosowanie naszych związków w organicznej elektronice, a także przewidzieć na przykład właściwości absorpcyjne czy emisyjne danej molekuły. Zakres tematyki, którą podejmujemy, jest na tyle szeroki, że nie sposób pojąć jej jednym umysłem. Z tego też względu niezwykle istotną rolę odgrywa współpraca z innymi naukowcami. I tak nasz zespół współpracuje m.in. z uczonymi zarówno z, jak i spoza Uniwersytetu Śląskiego, a także z przemysłem, np. z firmą Syntal Chemicals. Sądzę, że bez pomocy tych wszystkich osób sukces nie byłby możliwy. Wymiernym efektem prowadzonych przeze mnie badań naukowych są m.in. publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej, patenty oraz zgłoszenia patentowe. Warto podkreślić, iż cykl zgłoszeń patentowych dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy związków opartych na strukturze perylenu i koronenu, o którym wcześniej wspominałam, został wyróżniony m.in. w 10. edycji konkursu Student Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a także nagrodzony srebrnym medalem podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków w 2020 roku. Zostałam również nominowana do Nagrody Naukowiec Przyszłości w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne dla innowacyjnej przyszłości. Jednak niezwykle istotne jest dla mnie docenienie ze strony władz mojej alma mater w postaci wyróżnienia mojej osoby w konkursie wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego za badania naukowe oraz działalność popularno-naukową. Nie ukrywam, że działalność popularno-naukowa jest dla mnie równie ważna, co prowadzone przeze mnie badania naukowe. Kiedy ktoś zadaje mi pytanie, czym się zajmuję, a z moich ust pada słowo chemia, zwykle spotykam się z reakcją przerażenia i mam wrażenie, że w polskim społeczeństwie panuje coś takiego jak chemofobia. Chciałabym więc nieco odczarować tę chemię w oczach ludzi z nią niezwiązanych. Staram się zatem popularyzować chemię m.in. poprzez współorganizowanie ogólnopolskiego konkursu chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także przede wszystkim poprzez koordynowanie stanowisk pokazowych podczas Śląskiego Festiwalu Nauki. Gdzieś tam na etapach szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej chemia to tak naprawdę wkuwanie regułek i wzorów, natomiast zdecydowanie brakuje eksperymentów, dlatego też młody człowiek nie potrafi jakby zrozumieć, w jakim celu uczy się tego wszystkiego. Za pomocą takich działań popularno-naukowych, jak na przykład wspomniany Śląski Festiwal Nauki, możemy szerzyć naukę wśród najmłodszych, a nie ukrywajmy, chemia jest tak naprawdę wszystkim, co nas otacza. Wszelkie procesy, które zachodzą w organizmach żywych, żywność, którą spożywamy, kosmetyki czy zapachy, których używamy, to wszystko tak naprawdę nierozerwalnie związane jest z chemią.
Można by więc rzec, że życie to jest chemia. Żywię więc ogromną nadzieję, że po uzyskaniu stopnia doktora będę mogła wciąż rozwijać się naukowo i kontynuować swoje badania naukowe na uniwersytecie, ale również przede wszystkim wciąż nieść ten kaganek oświaty i pokazać, że chemia tak naprawdę może być fajna. Chemia jest nauką, która stale się rozwija i idzie to w coraz lepszym kierunku. Między innymi jest to tak naprawdę główna dziedzina w innowacyjnych technologiach, tak jak między innymi wspomniałam wcześniej o organicznej elektronice, czyli ogniwach fotowoltaicznych, czy też na przykład wspomnianych OLEDach. Dlatego też bez chemii nie byłby możliwy rozwój jakiejkolwiek innej dziedziny.